No hej, witajcie na kanale EV Repair. W dzisiejszym odcinku improwizowany test Xlantix ES dzięki uprzejmości Czarka Jachowskiego i oczywiście tej tutaj wymienionej marki, także oglądajcie. Słuchajcie, no więc pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, to naprawdę bardzo przyjemna bryła tego samochodu. Oczywiście abstrahując też od koloru, który jest bardzo przyjemny i fajny. No czerwony, wiadomo, jak czerwony to szybszy i w ogóle. Mi troszeczkę ten samochód przypomina Lucida, jakby funkcjonalnie, jeżeli chodzi o organizację tego, jak jest otwierana tylna klapa, jak są wysuwane klamki, jak ten samochód w ogóle wygląda, to powiem szczerze, mi się od razu skojarzyło to z Lucidem. Aczkolwiek przód wygląda dużo przyjemniej od Lucida, no i w ogóle samochód ma niesamowicie fajną bryłę. Także zaraz będziemy sobie go brali na podnośnik, trochę więcej się dowiemy na temat tego, jak to wygląda pod spodem. Już wiemy, że zawieszenie jest pneumatyczne. Czarku, co to jest w ogóle to? Które? To. No to jest taki pattern, on się świeci tylko jak jest ciemno. To nie są światła do jazdy dziennej, bo one są tutaj w lightbarze i tutaj, a to się tak zapala w sumie nie wiadomo kiedy. Ale to nie jest tak, że to daje jakieś wzory czy coś, tylko po prostu to się tak świeci jak teraz. Tak, chyba się okej. tego nie da przestawić na inny wzór. Okej. No bo to tak wygląda, jak można było coś z tym zrobić po prostu, także to jest ciekawostka Nie taka. widziałem takiej opcji w środku? Chyba nie. No dobrze, więc mamy samochód już podparty. Nie ukrywam, że trochę było z tym zabawy. Tutaj Czarek nam pomagał z ustawieniem trybu lewarka i trybu neutral, żeby nam się kółka nie kręciły, aczkolwiek samochód i tak się zablokował po podniesieniu. Także lecimy w górę. Bardzo mi się podobają te obręcze. Zaraz zerkniemy sobie, jaki to jest rozmiar. A, już Czarek mi to podpowiedział, że 21. Dobrego producenta opony, nie jakieś... Z reguły w chińskich autach są takie słabsze opony, a tutaj macie Michelin. Ciekawe też, że w wersji Performance, zobaczcie, to jest wersja Performance, nie mamy czerwonych zacisków, tylko mamy zaciski to o takim zwykłym szarym kolorze, satynowym. To się rzadko spotyka w performance'owych wersjach, ale od razu widzimy, że zawieszenie jest niezależne, a dodatkowo jeszcze tutaj bardzo mocno takie rozbudowane. Także na pewno, a to co Czarek nam później opowie, zresztą pewnie też sobie po placu pojeździmy, no to zawieszenie na pewno dobrze wybiera. Fajna felga, Spider. Fajna felga Spider i mamy 21 cali na dosyć niskim profilu, ale nie za niskim, czyli 40, 255, zobaczmy jeszcze z tyłu, to samo, 255, 40, 21, także żadnych różnic, jeżeli chodzi o prędkości obrotowe, nie ma tutaj między kołami, więc jest to albo dobrze synchronizowane, albo mamy identyczne silniki, bo zakładam, że napęd jest oczywiście na 4. Zawieszenie jest no, wielowahaczowe, to widać, nawet powiedziałbym, że w pewnym sensie przypomina to, co mamy w Tesla Model S. Ta podpora jest bardzo podobna do tej, którą mamy w Tesla Model 3 z kolei. Zawieszenie oczywiście pneumatyczne. Półosie z przodu bardzo podobne do, jeżeli chodzi o rozmiar, o grubość i tak dalej, do tego, co mamy w Tesla Model S i w Tesla Model X tak naprawdę. No i przednie zaciski hamulcowe są gigantyczne po prostu. Także pomimo, iż nie są czerwone, tak jak w większości samochodów, czy nie mają jakiegoś specyficznego koloru, no bo na przykład w Porsche one bywają żółte, czy tak samo na przykład w Xiaomi bywają żółte, to mimo że kolor mają może standardowy, no to są gigantyczne zaciski. Z tego co widzę przynajmniej 4-tłoczkowe, także 6. O, i tutaj Czarek mi poprawił, 6-tłoczkowe zaciski, które spokojnie tą gigantyczną bryłę zatrzymają. Nie wiem, ile samochód waży, zaraz się dopytamy Czarka. Masa samochodu to jest 2220 kg i rzeczywiście te hamulce sprawiają, że on staje ze 100 w chyba 30 kilka metrów, tam 32-3 i to czuć na co dzień, że naprawdę tutaj z tą masą sobie radzą bez problemu. I ciekawa informacja, dzięki Czarek w ogóle, bo 100 kWh bateria i 2200 to jest mniej więcej dokładnie odpowiednik Tesla Model S. Także widać, że tutaj Chińczycy technologicznie zdołali zmieścić się w podobnym limicie wagowym. Przypominam, że mieliśmy ostatnio BMW i3 chyba bodajże na podnośniku, które przy baterii 108 kWh waży prawie tyle samo co Tesla Model X, mimo iż jest mniejsze. Także tutaj znowu plusik dla Xlantixa. Szczerze powiem, nigdy nie słyszałem wcześniej o tej marce, także jestem zaskoczony. Ale wagowo się zmieścili, proszę bardzo. To co? Lecimy w dół. Dosyć fajne osłony. To nie jest skok cywilizacyjny, wręcz przeciwnie. To jest po prostu standardowa dosyć konstrukcja, ale wygląda to przyzwoicie. Prawdopodobnie ten samochód nie jest produkowany w dużych ilościach. Raczej jest to taki chyba marka bardziej butikowa, albo przynajmniej takie jest założenie, bo widzę tutaj na przykład spore naprężenia na tych osłonach, co świadczy o tym, że samochód jest pewnie ręcznie skręcany, albo po prostu no, może nie jest do końca tak inżynieryjnie dopracowany. Tu mamy osłonę obudowy baterii, czyli to nie jest stricte obudowa baterii, tylko tu mamy jeszcze dodatkową osłonę. Ona jest powleczona masą bitumiczną, żeby tłumić teoretycznie, ale to tak jak słyszycie, tak tłumi. Natomiast prawidłowe i bardzo dobre jest to, że to jest w miarę płaska powierzchnia i to chyba już teraz wszystkie samochody elektryczne tak mają. No więc tak, jeżeli chodzi o progi, to mogę powiedzieć tylko tyle, że
jest to zrobione w miarę poprawnie. Tutaj ja nie lubię ogólnie filcowych wykończeń, bo filcowe wykończenia mają do siebie mają taką, jakby powiedzieć, przypadłość, że dosyć mocno ciągną wilgoć. Ta wilgoć się później tam zbiera, a pamiętajmy o tym, że mamy tutaj zimę. Natomiast co jest dobre w tym wszystkim, to jest to, że prawdopodobnie tutaj nigdzie wilgoć czy jakieś zabrudzenia nie będą się dostawały na zewnętrzną część obudowy baterii, więc to jest jak najbardziej ok. Teraz sobie przejdźmy jeszcze na tylne zawieszenie. No i też bardzo podobne i tożsame do tego, co mamy w innych samochodach elektrycznych, tych powiedzmy bardziej zaawansowanych, czyli zawieszenie wielowahaczowe. Wahacz, na którym opiera się miech, jest wykonany z aluminium, także to też bardzo mocno na plus. Z reguły te wahacze tutaj są wykonane ze stali. No, po prostu lepszy troszeczkę materiał, lżejszy. Widzę przewody wysokiego napięcia, ale znowu, porównując to na przykład do takich samochodów, nie wiem, jak Tesla Model S, czy te wszystkie samochody, których produkowane ilości są mniejsze, samochodów powiedzmy w cudzysłowie luksusowych, no to tak naprawdę to wygląda bardzo podobnie. Oczywiście nie możemy się zagłębić bardziej, żeby powiedzieć więcej na ten temat. Słuchajcie, i oczywiście jak zawsze standardowo przypomnę, że z tyłu zaciski hamulcowe, to przechodzimy teraz jeszcze do układu hamulcowego na chwilę. Zaciski hamulcowe są hybrydowe, to jest zacisk, który ma zintegrowany zacisk hydrauliczny normalny i parkingowy, sterowany elektronicznie, elektryczny. Tak? Czyli to mamy elektryczne silniczki, które po prostu nam zaciskają te zaciski tylne i to jest dobre rozwiązanie. Pamiętajcie i przypominam, jak to wyglądało w Teslach Model S, gdzie osobne zaciski elektryczne sprawiały bardzo dużo problemów. Tylny dyfuzor, taki powiedziałbym szczątkowy, tak? Czyli to jest raczej bardziej nie dyfuzor, tylko ozdoba. Normalnie dyfuzor, on raczej się tutaj, to powietrze zbiera już z dołu i rozprowadza je na boki, natomiast no, on jest taki powiedzmy szczątkowy i ozdobny. Ale jak się patrzy na samochód z góry, szczególnie, że samochód siedzi nisko, to tego nie widać i wygląda dobrze, także fajny taki gadżet tuningowy powiedziałbym, ale optyczny tuning. Dobrze, niestety w chińskich pojazdach mamy taką przypadłość, chyba w większości, że niestety przednią klapę musimy otwierać z takiego standardowego cięgna. No to jest też przypadłość marek europejskich. Na szczęście, mimo podobieństwa pewnego do Lucida, maska nie jest tak dziwnie skonstruowana, że się razem z nadkolem podnosi. Ok, no standardowo mamy dostęp do akumulatora 12V, do pętli zabezpieczającej, tak żeby wyłączyć sobie wysokie i niskie napięcie. Czasami jest to potrzebne, niektóre samochody potrzebują takiego resetu raz na jakiś czas, ale już dlatego, że to jest komputer na kółkach tak naprawdę. Trochę mogę powiedzieć tak, pozytywnie jak zawsze odniosę się do tego, że są zasłonięte te rzeczy. Przy obecnej ogólnej wiedzy technicznej i obecnym jakby podejściu do samochodu jako do urządzenia takiego typowo utility nie ma sensu, żeby ludzie widzieli, co tutaj się dzieje, bo i tak nie będą w stanie z tym nic zrobić, a przy okazji dzięki temu mamy pewne wygłuszenie i to po prostu jest pozytywne. Natomiast szkoda, że nie zagospodarowano tej przestrzeni na zrobienie franka i myślę, że to akurat nie jest zupełnie niepotrzebne. Szczególnie, że maska też się fajnie podnosi się na siłownikach, jest lekka, bo jest wykonana z aluminium. Więc no fajnie by było, gdyby tutaj coś takiego było, no ale nie ma. No przy okazji mamy tutaj płyn do spryskiwaczy, żeby sobie dolewać. Akurat umiejscowiony bardzo fajnie, prawidłowo. Przypominam, jak to wyglądało w pierwszych Heskach. No, podobnie jak w Juniperze. Może nie aż tak źle, ale nie zamyka się jakoś super rewelacyjnie. Dobrze, przejdźmy w takim razie do tego standardowego testu, co zawsze. O, proszę bardzo, jakby ktoś chciał się pochwalić, że ma akurat Exontixa. Klamka bardzo podobna, aczkolwiek troszeczkę inaczej działająca i ona z tego co widzę ma fizyczne cięgno. To jest klamka autoprezentacyjna. Raczej w takiej technologii powiedziałbym Xiaomi Europa niż porównując, nie porównywałbym tego do Tesla Model S. Drzwi i szyby bezramkowe. Podwójne klejone, czyli to na pewno też wspiera bardzo mocno to, że jest ciszej w tym pojeździe. Fajne boczki drzwi, materiały to już takie powiedzmy, no tu mamy znowu taki zwykły plastik, ale to już chyba wszyscy producenci idą w tą stronę, że tutaj na dole dają zwykły plastik. Tutaj dają powiedzmy takie uginające się materiały, a tutaj mamy, to jest nie drewno, tylko to się nazywa fornir, albo lepiej powiedzieć tanie panele. W broszurze jest drewno. Drewno. Kolejna fajna rzecz, która mi się bardzo podoba w większości takich właśnie lepszych samochodów, tak jak to było zresztą w BMW, czyli sterowanie siedzenia z perspektywy drzwi. Dużo łatwiej się to robi niż z perspektywy tych tutaj standardowo umiejscowionych guzików, więc to jest akurat na plus. Ogólnie wykończenie jest fajne, satynowe,
raczej nie jest takie krzykliwe jak na przykład w Mercedesach, więc na przykład Xlantix mi się tutaj bardziej podoba niż Mercedes. Samo wsiadanie jest przyjemne, ale to nie jest samochód na pewno dla takiego staruszka jak ja, no bo jest bardzo nisko, tak? Czyli ten samochód porównałbym właśnie do Tesla Model S, do Tesla Model 3 i tych wszystkich samochodów, które dosyć nisko leżą. Natomiast w samym wnętrzu jest bardzo dużo miejsca i cały czas mam około 5 cm do dachu panoramicznego, więc miejsca jest sporo, czyli każda osoba do 1,90 m by się czuła tu raczej w miarę swobodnie. Siedzenia są fajne i wygodne, aczkolwiek brakuje im bocznego trzymania. Czyli jak na samochód w wersji performance boczne trzymanie na przykład tutaj na dole praktycznie nie funkcjonuje. Czyli ja się cały tak jakbyś mogę tutaj przesuwać na tych fotelach. Ale fotele są wygodne, są utwardzone i mają o dziwo sterowanie odcinkiem lędźwiowym, ale umiejscowione tutaj. Także ale powiem Wam, sterowanie odcinkiem lędźwiowym, szczególnie dla osób starszych, które mogą mieć kłopoty z kręgosłupem tak jak ja, to jest bardzo pozytywna rzecz. Minus za to, czyli za fizyczne przyciski do sterowania światłami. No kurczę, umówmy się, żyjemy już troszeczkę w innych czasach. Tak, jeżeli chodzi o samą kierownicę, no to znowu dużo podobieństw. Chińskie marki bardzo mocno jakby inspirowały się tym, co robiła Tesla. I tak naprawdę te kierownice w tej chwili wszystkie wyglądają bardzo podobnie. Czyli mamy 2 scrolle i bardzo ograniczone funkcje, na przykład sterowania głosowego, funkcje sterowania autopilotem, w zależności od tego, z jakim samochodem mamy do czynienia. Natomiast wciąż mamy tutaj 2 fizyczne manetki, znowu też bardzo standardowe. Natomiast tutaj mamy sterowanie biegami, czyli też Tesla, Mercedes. Instrument cluster. Cholera, nie lubię tych instrument clusterów, bo te instrument clustery w większości chińskich samochodów, tak jak i w tym zresztą, wyglądają jakby ktoś je kupił na AliExpress i dołożył. No nie fajne to jest, zupełnie szczerze, szczególnie, że jest bardzo mocno glossy, ten ekranik jest malutki, dookoła otoczony dużą ilością materiału glossy, robi to słabe wrażenie. Uważam, że lepiej byłoby, gdyby to był taki head-up display jak na przykład w BMW. Ekran. Ekran tutaj jest akurat całkiem spoko. Trzeba przyznać, że sama jakby animacja jest trochę niezbyt zaawansowana, to co świadczy o tym, że prawdopodobnie nie mamy do czynienia z zbyt zaawansowanym też procesorem graficznym tutaj. Tak, czyli no powiedzmy jest to wczesno zaawansowana robotyka, ale mamy dostępne wszystkie funkcje, one są dostępne dosyć łatwo i mamy niestety co? Mamy niestety konsolę. I to taką konsolę w tym najgorszym możliwym wykonaniu, czyli rozszerzającą się w stronę tego miejsca, gdzie chciałbym akurat rozłożyć nogi. W samochodzie, ja jestem osobiście zwolennikiem, znowu, to każdy ma swoje zdanie, to jest tylko i wyłącznie moja opinia. Jestem zwolennikiem tego, żeby ta konsola albo jej nie było, albo jeżeli ma być, to niech będzie trochę zwężona. Ładowarka indukcyjna jednostanowiskowa, przepraszam, z chłodzeniem telefonu. Plusik. Proszę bardzo, tutaj Czarek jakieś ma swoje rzeczy, natomiast mamy 2 miejsca na kubki. Mamy taką przesłonę fajną. Powiem szczerze, fajnie ona pracuje. Widać, że jest zrobiona z panelu podłogowego. W schowku tutaj mamy standardowe USB-A, USB-C i outlet 12V. Tutaj mamy takie pokrętło, które nie wiem do czego służy. Wygląda trochę jak temperówka. Nie wiem do czego to służy. Może Czarek będzie wiedział. Wiesz, Czarek, do czego to służy tutaj to pokrętło? Wiesz W co, nie schowku? wiem, tam są bardzo podobne i to są dyfuzory zapachowe. Natomiast Może to jest dyfuzor zapachu, ale kurde. to jest kolejny dyfuzor zapachowy, tak. Okej. Może. Dobra. To nie wiedziałem, że to są dyfuzory zapachu, to zaraz o tym może trochę więcej powiemy. A no faktycznie, mamy tutaj różnego rodzaju zapachy, które samochód może emitować. To jest bardzo fajna funkcja i jakby w zasadzie na razie dostępna tylko i wyłącznie w samochodach chińskich. Przynajmniej nie widziałem jeszcze żadnego europejskiego czy amerykańskiego samochodu z tym. Dodatkowo jest to jakby rynek też na sprzedaż akcesoryjny, czyli do sprzedawania zapachów. Abstrahując, że po pierwsze nie lubię konsoli, drugie, ta konsola jest wykonana w takiej wersji powiedzmy rozszerzanej, której ja nie lubię, to plusik za to, że jest tutaj wnęka. Czyli jest miejsce, jakby, bo ta konsola, wiecie, że ta konsola w samochodach spalinowych jest potrzebna po to, żeby, nie wiem, na przykład przeciągnąć wał napędowy czy układ wydechowy. W samochodach elektrycznych konsola nie jest potrzebna, więc ja jestem zwolennikiem, żeby w ogóle jej nie było, ale jak już jest, no to przynajmniej fajnie, że tutaj wygospodarowano to miejsce. Dobrze, tutaj mamy taki bardzo specyficzny głośnik. Nie wiem, czy tutaj nie miał być jakiegoś asystenta typu Nomi z NIO, no ale ciekawe umiejscowienie i powiem szczerze, akurat chociaż nie, zgrywa się wzorniczo troszeczkę z tymi tu głośnikami po bokach. A wiesz skąd się dowiedziałem, że to jest głośnik? Nie. Bo głośników jest 23 i to jest jedyny niesymetryczny. Konsola górna, bardzo standardowa, czyli mamy światła awaryjne.
Mamy indywidualne oświetlenie. Wszystko ma taki, jakby to powiedzieć, element kryształu w sobie, tak? Czyli tu gdzie mamy takie załamania, które sugerują jakby szlify jakiegoś kryształu czy diamentu i te elementy tutaj widzicie też na konsoli i tutaj na desce rozdzielczej też. Czyli huta szkła Irena, czy tam zawiercie, na pewno dostarcza materiały. Teraz jeszcze spróbujmy, jak się otwiera schowek tutaj, kurczę. No i to jest, Bartku, taki test. To samo jest w Xpengu, to samo jest tutaj, że wydawałoby Ci, że wszystko znajdziesz tutaj, a to nieprawda, bo jeszcze jest tutaj menu i tu masz dopiero schowek. No to No. Okej, ale schowek bardzo standardowy, powiem Wam, bardzo podobny do tego, co znajdziecie w Teslach czy w innych samochodach. Dobrze, że jest. Szczerze mówiąc, samochody elektryczne akurat mogą, przede wszystkim samochody elektryczne mogą Wam dostarczyć dwie rzeczy. Nieograniczoną ilość ładowarek, co w tym wypadku nie zostało wykorzystane, i samochody elektryczne mogą Wam dostarczyć nieograniczoną ilość miejsca albo dużo większą ilość miejsca. Bo ma te czujniki rzeczywiście i wiem, że czasami jest z tym problem. A jak się wysiądzie i to zrobi tak płynnym ruchem, to działa zawsze bardzo fajnie. Tył już bez projektora, także jak będzie ktoś wysiadał z tyłu, to raczej nie będzie w stanie się pochwalić, że wysiada akurat z Exlantixa. Jeżeli chodzi o ten tutaj boczek, no to on jest bardzo tożsamy z tym, co mamy z przodu. Ja tylko znowu przypomnę, bo jak zwykle oczywiście zapomniałem, mamy miejsca na jakieś napoje i tego typu historie. Mamy też fizyczne klamki awaryjne. W Chinach, z tego co kojarzę, jest to już w ogóle obowiązkowe. No i wsiadamy do samochodu. I od razu plusik za wsiadanie, z tego względu, że nie musiałem się jakoś szczególnie zwijać, więc to jakby tutaj to wycięcie jakby do wsiadania do przestrzeni pasażerskiej jest naprawdę duże. I dodatkowo oczywiście przypominam, że ja ten fotel odsuwałem na maksa, a wciąż po prostu mam tutaj jakąś gigantyczną ilość miejsca. Te samochody chińskie pod tym względem naprawdę robią mega robotę. I ja jestem zawsze pod dużym wrażeniem tego, jak można sobie w tych chińskich samochodach wygodnie siedzieć z tyłu. I chyba też bym chciał tak żyć w ogóle. Jak jakiś bogaty Chińczyk. Haczyki oczywiście do wieszania. To nie wiem, co to jest. Chyba nic. Gazetownik. Niestety tutaj ta przestrzeń, ona jest wykonana z takiego, powiedzmy, uginającego się plastiku. Jest to materiał podobny do tego, jak są tutaj wykonane te oprzycia. Więc niestety tutaj lekki minusik, to jest materiał lepszy, inny niż na fotelach, ale to nie jest aż tak odporne jak takie standardowe chamskie plastiki, więc jak ktoś ma dzieci, no to będzie tutaj miał na pewno trochę więcej czyszczenia. Stylistyka utrzymana, tak? Czyli stylistyka, kolorystyka to jest ważne, bo niektóre marki tego nie dotrzymują. Czyli jak jest koncepcja stylistyczna, to tutaj w Exlantixie widać, że ta koncepcja jest utrzymana, czyli jest wszędzie ta sama satyna, mniej więcej to samo wzornictwo. Z tyłu mamy mały ekran do sterowania funkcjami, on jest mniej rozbudowany niż w Tesli i muszę przyznać, że od strony jakby interfejsu graficznego, no to kurczę, nie wygląda to jakoś rewelacyjnie. Ale co można powiedzieć? Jest. A to i tak jest duży plus. Tutaj na dole mamy 2 gniazda USB-C. I wracając do tej sprawy związanej właśnie z wzornictwem, tak jakbyś Wiktoria tu przyświeciła, tutaj wszędzie oczywiście mamy diamenty. Tak, czyli te diamenty, te cięcia, jakby szlify diamentowe, czy tam jakieś inne, one występują we wszystkich możliwych elementach. Jeszcze na pewno mamy podłokietnik, jak znam życie. I znowu jest ta charakterystyczna satyna i 2 miejsca na kubki. A tutaj miejsce na telefon jeszcze dodatkowo. Haha. Dobrze. To co, idziemy do tyłu, zobaczcie jak wygląda bagażnik, bo tu z tyłu chyba już... Aha, jeszcze mamy cykorłapki, przepraszam, nie zapomniałem powiedzieć. Z przodu co prawda pasażer nie ma cykorłapki, co jest dosyć dziwne, ale z tyłu pasażerowie mają cykorłapki. Także dla wersji performance jest to bardzo ważne, uwierzcie mi. Słuchajcie, tutaj Czarek jeszcze mi podpowiedział, że z tym portem to tak nie jest luksusowo. To jest w ogóle port ładowania, czy pokrywa port ładowania. I port ładowania otwiera się charakterystycznie. A teraz to robię, to jak reżyserka to jest taka mała. Zobaczcie, klikam, cyk i otwieram. Tak? Czyli tutaj mamy fizyczne popychanie fizycznego przycisku, który się tutaj znajduje. No ale standardowo pod spodem mamy typ drugi z CCS-em, czyli CCS2 Combo. Z tymi przesłonkami, których ja zupełnie nie rozumiem, no ale są. Patrząc na to, jak to jest skonstruowane, patrząc na na te dźwigienki, no to odnoszę wrażenie, że Exlantix może powtórzyć historię Tesli, jeżeli chodzi o awarie związane z gniazdem. Ale wygląda to bojowo. A, spoilerro. Czyli mamy też spoiler. A ten spoiler to musisz sam sobie, czy... On jest albo do ustawienia na stałe, albo jest aktywny, czyli Okej. powyżej chyba 100 się otwiera, jak w Porsche. Okej, luksusowo.
Czyli kolejna rzecz, która może się zepsuć. Fajnie. To co? A teraz mogę otworzyć bagażnik? Mogę. Dobra, pyk. No i pierwsza rzecz taka plusik. O, zacznijmy od plusów, żeby nie zaczynać od minusów. Te osłony. Tesla oczywiście, Tesla idzie strasznie w bieda wersję, jeżeli chodzi o te sprawy związane z wykończeniem, co później skutkuje oczywiście większą głośnością samochodu w środku. Chińczycy akurat zrobili to lepiej, czyli zrobili tu całkowite osłony. Elementy metalowe są osłonięte. Tutaj też wnętrze jest osłonięte całkowicie. Jak pamiętacie w Tesla Model 3 czy w tego typu pojazdach, tutaj wszystko to jest goła blacha. Zobaczmy, co się dzieje pod tą przesłoną. No niestety niewiele się dzieje i to jest moim zdaniem zbędne w ogóle, żeby to podnosić do góry. Czyli ta klapa mogło w ogóle by jej tutaj nie być. Zobaczcie, no bo po co to ma być? No nikt nie wie po co. Niepotrzebne zupełnie. Patrząc tam do środka, no to tak. Duże podobieństwo do Tesla Model 3, jeżeli chodzi o to, jak to jest zorganizowane. Spory minus za to, że te przestrzenie tutaj w nadkolach nie zostały wykorzystane. Tutaj mamy akurat włożony głośnik, niskotonowy, przepraszam. A tutaj mamy akumulator 12V. Wow, zupełnie jak w Lucidzie. Powiem wam szczerze, ktoś tu chyba mocno kopiował Lucida. Dobrze, jest gaśnica, która na pewno zgasi ten samochód, jak się zapali. Ale to w każdym samochodzie takie gaśnice jeżdżą. No i trochę brakuje mi outletu 12V, co też nie jest fajne. Bo nie ma. Nie ma outletu 12V. Także cóż mogę powiedzieć, przestrzeń nie za duża, kłopotliwa, tak samo jak w Tesla Model 3, że musimy tam do tego wnętrza do tyłu nurkować bardzo mocno. Brak outletu 12V, natomiast duży plus za wygłuszenie. Tak? Czyli na pewno wygłuszenie jest dobre. I chciałem też przypomnieć, bo jeżeli samochód próbuje się pozycjonować w luksusie, to przypominam, że w Lamborghini prawie w ogóle nie ma bagażnika. W Lamborghini, przepraszam. Nawet mamy coś à la carbon tutaj. O, czy to może... Prawdziwe włókno węglowe, wiesz? No, To jest prawdziwe włókno, zobaczcie. tak mi się wydaje. Prawdziwy carbon. Jeżeli chodzi o taką jakby już ocenę tego samochodu od strony użytkowej, od strony tego, jak to było na podnośniku, no to mamy chyba wszystko. Ja teraz sobie pozwolę poprosić Czarka o wsparcie, byśmy razem pojechali tym samochodem i pogadali na temat tego, jak się to prowadzi. Czarek by też od siebie trochę dorzucił, bo on ma z tym samochodem dużo większe doświadczenie. Słuchajcie, więc mam Czarka ze sobą. Ruszamy sobie przejechać się kawałek. Czarek pewnie też parę słów od siebie doda na nasz kanał, za co oczywiście bardzo Ci, Czarku, dziękuję. I w ogóle dziękuję, że pojawiłeś się tym pojazdem i pozwoliłeś nam go, że tak powiem, wziąć w swoje ręce, no bo ja w ogóle powiem Ci szczerze, dla mnie ta marka się pojawiła absolutnie znikąd. Tak, jakoś w tym roku się pojawiła i ta ekspansja jest chyba taka powolna, tak jak mówisz, to jest samochód raczej pewnie niskoseryjny, skierowany do bardzo konkretnego klienta i też do bardzo, według mnie, wąskiej grupy klientów, bo raz, że premium, a dwa, że elektryk, to wiesz, to się rzadko I dwa, że zazębia. nierozpoznawalna marka, to jest w ogóle. No ogólnie bardzo ładnie się łączy CarPlay, tak dosyć szybko, nic nie trzeba klikać. To pewnie na Twoim filmie będziemy widzieć, bo ten Twój film, z tego co kojarzę, to będzie taki bardzo głęboki z tego samochodu. No tak, u mnie będzie taki deep dive rzeczywiście, ale bez tej części właśnie technicznej, która była u Ciebie. No właśnie, bo tutaj ten samochód kontrowersją chyba jego największą jest cena, bo większość ludzi jest przyzwyczajona do tego, że chińskie samochody no to muszą być tanie, a Xlantix, przypomnij, ile ten wózek kosztuje. Powiem tak, plusem jest to, że jest tańszy niż Denza Z9 GT. Nie kosztuje 500 tysięcy, nawet nie kosztuje 400 tysięcy, tylko kosztuje 330. I wyłączę tylko nam pikanie prędkościowe. I ogromnym plusem jest tego samochodu, nie wiem Bartek, jak Ty do tego podchodzisz, miałeś ostatnio u siebie BMK iX3. Ja nienawidzę tych europejskich konfiguratorów, rozbudowanych, przebudowanych, znam No, że mnóstwo... za każdą pierdołę płacisz, to jest najgorsze. I znam też dużo historii takich, że ktoś, wiesz, konfigurując nowe auto, nie ma opcji, którą uważał za oczywistą w samochodzie, bo sobie jej nie kliknął. Tutaj no plus albo minus jest taki, że jest CT330 koła i jest all in, wszystko albo nic. Nawet kolory, które są 4 tutaj do wyboru, czerwony, taki zielonkawy, to jest też wszystko w cenie, nie? No. Nie no, kolorek jest bardzo fajny. Ogólnie powiem Ci szczerze, samochód mnie pozytywnie zaskoczył. Jak już w ogóle wjeżdżałeś do nas tym samochodem, ta bryła mnie bardzo mi się spodobała. Tak jak powiedziałem, to na tej części technicznej ten samochód jest takim Lucido Teslą dla mnie. Tak. Jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny, trochę parę aspektów mnie negatywnie do niego nastawiło, no bo wiesz, jak już chcesz być marką premium i chcesz się przebić do konsumenta, no to fajnie by było, gdyby był właśnie z przodu ten frank, żeby konkurować z Teslą i z Lucidem też notabene. Tak. No i żeby z tyłu trochę tą przestrzeń bagażową trochę lepiej ogarnąć. No i wiesz, ja nie lubię konsoli. Ale wiem, że są ludzie, którzy to z kolei lubią, więc tutaj to nie jest może jakiś aspekt odstraszający.
przyspieszenie ma też fajne, bo on ma takie przyspieszenie nie tak jak Tesla, bo Tesla to, nie wiem czy zauważyłeś na pewno, Tesla zbiera Kilka. od razu. Ale wrzuć sobie go w sporta i będzie inaczej, bo jeździmy cały czas w trybie eko. Masz na kierownicy mode. A, i tu. I tam jak poklikasz, to doklikasz się do jestem w sporta. sporcie. I teraz będzie troszkę bardziej właśnie takiego kicka, ale dalej to nie jest poziom Tesla Model S. Nawet Ale to long powiem Ci range'a, szczerze, nie? ja tego nie postrzegam jako coś złego, bo w Tesli Model S po prostu przednie półosie od tego dostają szału, No. a wiesz, to przyspieszanie ono jest fajne na pierwsze 10 razy. Dokładnie. I pasażerowie też A nie później są fanem kłopoty z tego. błędnikiem. No właśnie o to miałem powiedzieć. Powiem wprost, ja już byłem w szpitalu na błędnik przez samochód elektryczny. No ja też nie jestem absolutnie kierowcą torowym, byłem kilka razy, ale zawsze się to u mnie kończy. Widzisz? Jest lepiej, no. Ma takiego kicka, no. Co, to zrobimy od 0 do setki? Możemy zrobić. Icha! I co, chyba wierzymy, co? W 4.2. Myślę, że wierzymy w 4.2, tak. No, może jakieś tam 4,5, ale też mamy mało baterii dosyć, mamy 30, dobrze widzę, 4%, więc pewnie też Ale- troszeczkę... Czarek, absolutnie jest tak, że oni ewidentnie dbają o to, żebyś ty tych półosi nie zakatował. Czyli gdzieś tam ten mechanizm, on jest na tyle dopracowany, Mhm. że on nie pozwala ci na to, żebyś te półosie tak poddawał takiej presji. To dobrze. To bardzo dobrze, no bo Mhm. tak naprawdę wiesz, co za różnica 3,5 czy 4? No żadna. 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 A wiesz, taka dynamika się przydaje, jak już jednak jedziesz gdzieś tam do wyprzedzania, wtedy te półosie już takiego obciążenia nie dostają No nie. i wtedy ta dynamika jest super. Fajny wózek. Szczerze mówiąc, parę detali jakby dopracować, to ten samochód mógłby rzeczywiście być w oczach klienta wart tych pieniędzy. No, szczególnie, że mamy dużo takich rzeczy, które mają dużą wartość, jak na przykład ogrzewana przednia szyba, Mhm. co w zimie na pewno da dużo pozytywnych efektów. Mamy head-up display, którego wcześniej nie widziałem, a teraz już widzę, że rzeczywiście jest i pokazuje bardzo dużo danych. Tak. No bo head-up display nam pokazuje funkcję autopilota, pokazuje nam prędkość, pokazuje nam ograniczenie prędkości, które mamy w tej chwili na drodze, także Tak, też rozszerzona nawigacja, co prawda ja jeżdżąc korzystałem z CarPlaya, więc wtedy to nie działa, Mhm. ale jak sobie skorzystasz z zbudowanej nawigacji, to też tam trafiają wskazówki, więc head-up fajny, z tego co pamiętam 21 cali, więc taki dosyć duży rzeczywiście. No wiadomo, że to się na to inaczej się patrzy. rekuperacja jest taka słaba zawsze? Tak, i to Okej. jest właśnie minusik. Jest słaba, to znaczy ona działa dopiero pod pedałem hamulca i nie ma opcji tutaj wpływu na to. Masz oczywiście tam opcję ustawiania sobie tutaj w tym trybie własny parametrów pod siebie, takich właśnie jak miękkość zawieszenia, wysokość zawieszenia i też różne tryby jazdy, jeśli chodzi o to, jak działa napęd, ale to z moich doświadczeń nie ma żadnego wpływu na rekuperację. Dla mnie mini minus, ja szukałem właśnie opcji, żeby sobie to trochę, nie mówię, że one pedal driving zrobić, bo też nie każdy jest tego fanem, ale żeby troszkę mocniej ten samochód odzyskiwał energię, nie da się. Nie da się. Nie. Powiem Ci, faktycznie jest to zauważalne i wiesz, my jako ludzie, którzy jeżdżą samochodami elektrycznymi na co dzień, to faktycznie jest trochę zaskakujące, ale z drugiej strony widzę w tym uzasadnienie, bo jak oglądałem tarcze, w sumie o tym nie powiedziałem przy tym teście technicznym, tarcze są w idealnym stanie. Mhm. A często się zdarza, że trafiają do nas samochody nowe, nie wiem, z rodziny Renault czy jakichkolwiek innych, gdzie tarcze wyglądają już tragicznie po paru tysiącach. No właśnie. A tutaj tarcze są ładnie, czyli to powoduje, czyli to być może wymusza to, że one się tam, wiesz, że musisz hamować po prostu fizycznie. No ja też wczoraj troszkę takich serpentynek ponagrywałem, więc pewnie trochę te tarcze przeczyściłem. Ale one są ładniutkie, wiesz, bo to nawet nie o to chodzi. Gdyby one były skorodowane, to by pojawiał się już efekt płyty winylowej, a tutaj Okej. tego nie ma, także jest naprawdę dobrze. A co sądzisz o tej pneumatyce? Bo też takie pytanie Jest dostałem spoko. na fejsie. Dla mnie to jest poziom modelu S. Tak, to jest bardzo podobne Mhm. do tego, co znamy z Tesla Model S. Nawet może trochę bardziej luksusowe. Mhm. No to ja Pytanie, dokładnie czy jesteśmy to w stanie napisałem. cokolwiek zmieniać tutaj, jeżeli chodzi o zawieszenie. Tak. Jesteśmy. Włączę Ci ten tryb własny. I tutaj mamy ustawienia odnośnie wysokości i też odnośnie tłumienia. Mhm. Pneumatyka, z tego co pamiętam, działa w zakresie między 12 a 18 cm. Więc bardzo dużo, no. Bardzo dużo, tak. W trybie sport rzeczywiście to auto siada, też sobie to nagrywałem właśnie, żeby to pokazać u siebie. No i robi się ten auto twarde. Jak się tutaj wszystko wbija mu w ten tryb sport, to tak naprawdę jest ostro wtedy. Ale pływa, jest naprawdę luksusowo. No bo teraz jedziemy standard, jeszcze chyba nawet mogę tłumienie dać na bardziej miękki. Teraz dopiero będziesz miał łódkę. No bo myślę, że podnoszenie... Ale nie jest taką łódką, wiesz, to nie jest tak, bo pewnie kojarzysz, jak amerykańskie samochody się zachowują. No Amerykańskie tak. samochody tak się bujają strasznie. Oj nie, to tutaj A on nie. tak leży na glebie. Mhm. I ma szeroki rozstaw osi i ogólnie jest taki spoko pod tym względem. Nie no, ciężko powiedzieć złe słowa na ten samochód. Myślę, że trochę ciężko byłoby mi zdefiniować klienta pod taki wózek, zupełnie szczerze, bo gdyby ten samochód powiedzmy kosztował tyle co Tesla Model 3, to uważam, że kolejki by się ustawiały. I sam bym w niej stanął. Tak, natomiast tutaj ten samochód po prostu, wiesz, ciężko znaleźć adresata, nie? No bo z drugiej strony, tak jak rozmawialiśmy, no na przykład mamy Xpenga P7 Performance
który kosztuje podobnie. Nie no, P7 Performance kosztuje 240 000. No, jest podobnym samochodem. Podobnym, tak. Też ma pneumatykę, przepraszam jeśli się pomyliłem, bo nie pamiętam jeszcze jego specki na pamięć, ale wydaje mi się, że ma. No ale tak, nawet w środku jest bardzo podobny, też 2 ekrany, też bryła jest ta sama, z tym, że tam jest liftback, więc jeśli narzekałeś na dostęp do kufra, to tam jest lepiej. Tam jest lepiej. No. Także tutaj tylko mam taką obawę, no bo nie widzę takiej cechy, którą można byłoby powiedzieć, że ten samochód ona bardzo mocno wyróżnia w stosunku do innych samochodów, żeby powiedzieć, że to jest luksus. No bo taką cechą w przypadku na przykład, nie wiem, marek niemieckich, no to będzie marka. I pewne takie tam jakieś powiedzmy małe elementy. Tutaj tej marki nie mamy, no bo ta marka w Polsce nie jest znana. Więc zastanawiam się, czym Xlantic chce klienta złapać. Może ty coś wiesz więcej na temat polityki tej marki? No wiesz, dostałem bardzo ładny brief do przeczytania. Właśnie, co oni tam piszą w kontekście tego, jaki jest ich pomysł? Nie mogę tak bezpośrednio mówić, ale zdecydowanie no, tak klient premium, który szuka ciszy, luksusu. I jeśli już elektryk, no to rzeczywiście jest też z tym zasięgiem niezłym, no bo też chyba nie powiedzieliśmy na ten temat, mówili, że bateria to jest 100, czyli poziom modelu S i koła bardzo duże, 21 cali, spodziewałem się dużo wyższego zużycia. Bartek, zerknij teraz ile masz zużycia, bo tam ci się chyba wyświetla, powiedz mi ile masz teraz. 15,6. 15,6, a my to auto butowaliśmy 0,100. Ale pytanie, czy to jest prawda? Czarku, to już ty będziesz musiał w swoim filmie odpowiedzieć. Tak, to już jest dokładnie, będę też mierzył na ładowarce. Natomiast te wskazania, które tam są, mega mi się podobają, naprawdę. No, jeżeli to jest tak naprawdę, to powiem szczerze, luksus. No. Tylko wiesz, wydaje mi się, że ci, którzy szukają luksusu, nie tego szukają. No pewnie nie będą patrzeć, ale też jeżeli będą się musieli zbyt często zatrzymywać na ładowanie, to będą się irytować, natomiast tutaj nie będzie tak źle pod tym kątem, nawet można powiedzieć, że będzie dobrze. I ładowanie szybkie DC to jest 290 kW max. Czas przejść do parametrów testowanego egzemplarza. No i mamy samochód wbrew pozorom krótszy niż by się wydawał. Samochód wydaje się bardzo długi, a tak naprawdę w rzeczywistości ma 4,94,5 m. Oczywiście nie chcę też powiedzieć, że jest mały, ale wygląda naprawdę na solidną limuzynę. Jeżeli chodzi o szerokość, to jest 1,98 m. Natomiast bardzo ciekawa rzecz to masa własna i o tym mówiliśmy też na filmie, czyli 2230 kg przy 100 kWh baterii. To jest naprawdę niezły wynik. Dosyć ważnym parametrem też jest rozstaw osi. Mamy tutaj 3-metrowy rozstaw osi i to właśnie między innymi powoduje, że ten samochód bardzo stabilnie trzyma się drogi. Więc pojemność baterii to 100 kWh. Producent niestety nie podaje, czy jest to pojemność netto czy brutto, więc tutaj niestety nie jestem w stanie się jasno wypowiedzieć. Natomiast producent powołuje się tutaj na parametr związany ze zużyciem energii. I mamy 17,9 kWh na 100 km, oczywiście w reżimie WLTP. Po tej krótkiej przejażdżce, którą odbyłem z Czarkiem, zużycie było nawet niższe, aczkolwiek ja jestem daleki od tego, żeby być hura optymistycznym w zakresie tego, co deklarują producenci, więc poczekałbym na testy Czarka, które pojawią się zresztą niebawem. Bateria jest NMC, no w samochodach, które mają być performance, oczywiście raczej bateria musi być NMC. Jeżeli chodzi o ładowanie z kolei, no to mamy tutaj ładowarkę pokładową 11 kW, maksymalne ładowanie to 290 kW, co przy 800V architekturze nie jest jakimś szczególnie atrakcyjnym wynikiem. Czas ładowania od 30 do 80%, tak swoją drogą to nie wiem, producenci podają naprawdę różnie, chyba po to tylko, żeby sobie ułatwić życie. A tak czy siak między 30 a 80% naładujemy się teoretycznie w 15 minut. Co do mocy, no to mamy tutaj 480 koni mechanicznych, czyli 353 kW. Przyspieszenie od 0 do setki to 4,2 sekundy deklarowane przez producenta. Na filmie już widzieliście, co nam tak naprawdę wyszło. Oczywiście napęd na wszystkie koła. Moment obrotowy to 663 Nm dostępne oczywiście od samego początku, a prędkość maksymalna została ograniczona do 200 km na godzinę. Samochód z wyglądu wygląda zaskakująco atrakcyjnie. Naprawdę uwierzcie mi, jak wjechał tutaj, to zrobił na mnie gigantyczne wrażenie, aczkolwiek ma trochę niedoborów i wydaje mi się, że jego cena, która wynosi w tej chwili prawie 350 000, jest troszeczkę przeszacowana. No cóż, Czarek, samochód mi się podoba, a jako inaczej. Gdybym nie znał jego ceny, gdybym nie patrzył na markę, gdybym wsiadł do tego samochodu, to powiedziałbym, że jest fajny i przyzwoity. Czekam na Twój test, no bo nasz test to będzie taki bardzo oględny. Zobaczymy, który poleci pierwszy. Prawdopodobnie Twój. Także będę czekał na ten Twój test taki bardzo rozbudowany, bo jestem ciekaw tych wszystkich jakby większych detali.
Dziękuję Ci za udostępnienie tego samochodu, Wam dziękuję za oglądanie i przypominam, żebyście subskrybowali tak mój kanał, jak i Czarka, bo subskrypcje to jest to, co pozwala nam ciężej pracować. Dokładnie Wielkie tak. dzięki. Trzymajcie się, cześć. Do zobaczenia. W kontekście wsparcia naszej działalności pamiętajcie o tym, że istnieje coś takiego jak sklep eVrepair.pl, na który Was serdecznie zapraszam. Możecie tam kupić części, akcesoria, jak i przede wszystkim ładowarki do Waszych samochodów elektrycznych. Każdy zakup wywołuje uśmiech tak na mojej twarzy, jak i każdego członka naszego zespołu. Dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się, cześć.